Cześć moi mili, z tej strony Adam z kanału modelarskiego Tank Models TV. Dzisiaj Was zaskoczę, totalnie, rozwalę Was po prostu, zerwię Was z foteli, z krzesełek, wyskoczycie ze swoich kapci. Dobra, koniec tych żartów. Posłuchajcie, widzieliście na grafice zapowiadającej film, oczywiście Fokkera DR1 barona Richthofena, tak dokładnie. Ale nie ma tam ani skali podanej, ani nazwy firmy. To jest grafika zapożyczona z jednego z opakowań kolejnego przepaku tego modelu, ponieważ sam ten model został pierwszy raz wyprodukowany w 1958 roku bodajże i jest w bardzo nietypowej skali. Nie wiem, czy są produkowane i dostępne teraz na rynku modele właśnie w tej skali, a mianowicie w skali 1:28. Tak, dokładnie. Zaprezentuję Wam ten oto model w skali 1:28. To jest przepak od chińskiej firmy Kitech lub Kitech, jak ktoś woli. Swego czasu w latach 90. było sporo tych modeli na naszym rynku, ale w pewnym momencie one zniknęły. Mimo to, że jakość była bardzo fajna tych modeli, z tym, że było dużo uproszczeń. Ale każdy modelarz spokojnie skleił te modele, a niektóre modele czołgów, które były w skali 1:35, miały w zestawie silniczki i można było zrobić sobie, skleić model, który następnie mógł sobie jeździć gdziekolwiek. Ale produkował też samo tutaj Kitech, to też były przepaki samolotów, na przykład w skali 1:144. Ale dobra, posłuchajcie, my tu pierdu, walizki po peronie, a baron odlatuje. Wskakujemy do pudła, oglądamy ramki, które nie są jeszcze rozpakowane. I szczegółowo to sam będę je oglądał pierwszy raz razem z Wami. No to co, chydzę do pudła. I bardzo proszę, tak się prezentuje pudło, które jest już tutaj nadgryzione zębem czasu. Nie ma co ukrywać. Jeżeli chodzi o ilustrację na opakowaniu, ten artbox, no to moim zdaniem jest to po prostu jeden wielki fatal error. W porównaniu z artboxami na pudełkach z lat chociażby pierwszego wydania, czy też kolejnych wydań do 1980, to po prostu ten ktoś powinien być wychłostany za tą grafikę. Tu jest jakiś napis Pruszków, nie wiem, jak się domyślacie, jest to model z rynku wtórnego, który kupiłem kilka lat temu i kompletnie o nim zapomniałem. Mamy skalę 1:28, wymiary tego modelu, czyli na przykład długość to jest 18 cm, 26 rozpiętość, wysokość 11. W zaokrągleniu oczywiście. Co mamy jeszcze? Tam to jest mało ciekawych rzeczy. W języku angielskim mamy króciutką historyjkę tego modelu, jak i również w języku chińskim. Od drugiej strony, i to powinno nas zainteresować, modele samolotów w skali 1:48 wydane właśnie przez firmę Kitech, czy też Kitech. I poważnie nie wiem, czy ta firma nadal wydaje, ale powiem Wam, że te modele dość ciekawe są. Widzę rosyjskie, bardzo dużo rosyjskich. Tu jest bardzo fajny na pewno model. Jeden z pierwszych F-16. No i tutaj mamy A10, czyli Thunderbolta 2. No mógł być ciekawy model. Ciekawe, jakiej firmy był to przepak. No i teraz zaglądamy do środka. A w środku mamy worek, który jest nieotwarty. No i oczywiście mamy tutaj instrukcję. No i myślę, że... uwaga, tu jakiś plastik lata. A może jest gdzieś otwarta? Zobaczymy. Standardowo, jak ja mam to w zwyczaju, zacznę od instrukcji i uwaga, grafiki w tej instrukcji są zapożyczone z oryginalnej, pierwszej, posłuchajcie, instrukcji tego modelu. Więc tutaj mamy kalkomanię, i przeglądałem właśnie stare instrukcje wydane w pierwszym wydaniu Revela. No to powiem Wam, że wyglądały one tak samo. No i mamy, posłuchajcie, bardzo fajnie wykonaną wnętrze kabiny, łącznie z busolą. Silnik mamy są dwie połówki silnika, ale też głupio nie wygląda. No następnie sobie składamy wszystko i uwaga, robimy tutaj otwory, przez które będziemy przeciągać linki, czyli naciągi do sterów.
To samo dzieje się tutaj, mamy od razu, no bo jeżeli mamy model w skali 1:28, no to już możemy naprawdę sporo tutaj porobić. No i kolejny etap sklejania tutaj kadłuba, jak i również skrzydeł. I tu widzicie, tak samo są pokazane otwory, gdzie należy przeciągnąć linki, które następnie będziemy tutaj na przykład do sterów dokładnie rozmieszczać, czy też linki pomiędzy skrzydłami, poszczególnymi płatami. Kolejne etapy. No i uwaga, tak dokładnie. Raz, dwa, trzy. Mamy, czyli raz, dwa, trzy, mamy trzy figurki. Na grafikach te figurki wyglądają niczym figurki odlewane w starożytnych czasach z białego metalu lub ołowiane figurki, jak wolicie, ale nie jest tak źle. No i tutaj mamy, bardzo proszę, malowanie. Jedno z malowań i drugie. I to jest malowanie barona Richthofena, a jeżeli tutaj jest, ciężko mi jest powiedzieć, ale jest to w każdym razie malowanie, które znajduje się na tym tak zwanym artboxie. Kalkomanie. Kawał kalkomanii, bardzo proszę. I są widoczne, że są to bardzo cienkie kalkomanie i myślę, że znając Chińczyków, te kalkomanie na pewno nadają się do użycia. No oczywiście wszystkie białe pola trzeba we własnym zakresie już namalować. Mamy instrukcję i proszę bardzo, kalkomanie. No i teraz co? Zajrzymy do woreczka. No i proszę bardzo, ramki zostały uwolnione, aż mi podziękowały. Po tylu latach wreszcie zostały odpakowane z folii. Zestaw figurek zostawimy sobie na końcu. I teraz po kolei ramki z samym modelem Fokkera DR1. Pozwoliłem sobie zdjąć rękawiczki, bo już po prostu kota można dostać w ten upał. Tak prezentuje się ramka, w której zobaczymy dolny płat, jak i również elementy związane z podwoziem i samym kadłubem. I bardzo proszę, detal na modelu prezentuje się następująco. Pamiętajmy o tym, że jest to forma wykonana w 1957 roku, a nie jak wcześniej na początku mówiłem 58. No widzimy, są delikatne nadlewki, ale powiem Wam delikatne. Tu warto zwrócić uwagę przy kadłubie, że są otwory, gdzie przynajmniej ja będę tutaj wkładał linki do odciągów i do sterowania. Warto też zwrócić uwagę właśnie na ten element, który znajduje się przy włazie. To jest dokładnie, był wykonany ze skóry, nabity włosiem, miękki element związany z wejściem do samolotu, żeby nie było bezpośrednio do samej, powiedzmy, sklejki i poszycia. I tu jest faktycznie zrobione w takich, powiedzmy, wygląda to jak serdelki, bo tak naprawdę był to po prostu taki wałek, który był podzielony właśnie, powiązane elementy były przewiązane i następnie przytroczone do konstrukcji samolotu. A co w środku? W środku znajdziemy, powiedzmy, elementy związane ze szkieletem samolotu i tak prezentuje się środek. Druga strona wygląda następująco. No tutaj widzimy, że forma jest wyeksploatowana i dość mocno, ale same elementy trzymają klasę. Kolejna ramka, tym razem ze skrzydłami i usterzeniem tylnym. No i tu już widać bardziej, że były czyszczone formy płutem ściernym. Może to był jakiś biaks, ale no wygląda bardziej, no zresztą najmniej ważne jest. W tym momencie widzimy, że były czyszczone pola. Tak jak mamy szkielet skrzydła, ale nie oznacza, że samolot się źle prezentuje. Tu mamy kolejne średnie, środkowe skrzydło. Następnie mamy tylny statecznik, no i tu już widać chyba najlepiej.
ale to tak jak teraz z bardzo bliska się przyglądam, to są widoczne ślady wyeksploatowania. Ale nie oznacza, że ten model będzie fatalnie wyglądał. Nie, nie, nie. No i tutaj mamy kolejne odciągi. Linki będziemy montować. Jak od drugiej strony? Tu widać chociażby wyeksploatowanie. O, teraz centralnie. Ale to nic nie szkodzi. Można z tego zrobić naprawdę bardzo fajny model i z tego co słyszałem, nie wiem czy się powtórzyłem, bo akurat ramki nagrywam drugi raz, ze względu na to, że źle sformatował się film. Jest to podobno najlepiej wymiarowo trzymający wymiary Fokker, no akurat w tej skali 1:28. Śmigło można się czepiać, chociaż na zdjęciach było bardzo podobne. Elementy związane z mocowaniem silnika przy kadłubie, osłona silnika nitowana, nieskręcana. Czasami czytałem, że ten element był przykręcany do tego. No nie był, bo po prostu śruby by od rotacji silnika, który się obracał, tutaj mamy silnik, po prostu by śruby wyleciały. A tak prezentuje się sam silnik, który jest z dwóch części, składa się. Tak prezentuje się od drugiej strony. Tu mamy tak samo podłogę, którą będzie trzeba poszpachlować. Elementy mocowania skrzydeł, podwozia. Karabiny maszynowe. No tutaj to chyba trzeba będzie dokupić żywiczne. Są takowe. Fotel pilota. Części stelaża i tu właśnie mamy elementy, do których przypinamy linki sterowe. No i koło. Koło prezentuje się następująco. Ten obok okręg 31 jest po prostu druga strona koła, wnęka. Tu można się do tego doczepić. To są wszystkie ramki, jeżeli chodzi o model. I teraz, proszę bardzo, figurynki. Myślałem troszeczkę lepiej. One będą wyglądały, przypominały po sklejeniu tych dwóch połówek, jak figurki ołowiane, żołnierzyków ołowianych. Będą mocno spłaszczeni, ale powiem Wam, no chciałbym, żeby dzisiaj tak zestawy się prezentowały. Tu mamy kolejnego mechanika, a tutaj znajdują się podstawki. Jeszcze raz mechanik i sam baron. Mam takie, odnoszę wrażenie, że baron właśnie dotlenia się. Zwróćcie uwagę na prawą rękę, tu gdzie nadlewka. No to co? Teraz prezentacja samych ramek na fotografii. No szkórka wodna, powiem Wam, kurka wodna powiedziałem, taka kurka tylko że wodna. Przepraszam, przez rękawiczki muszę zdjąć, bo jest bardzo gorąco. Widzicie, jak ja się na Was poświęcam, siedzę w tych rękawiczkach. Powiem Wam, że tak, model mnie niesamowicie zauroczył. Zresztą dużo jest modeli, które mnie zauraczają, ale ten jest, posłuchajcie, wybitny. A już ten zestaw figurek po prostu przelał czarę tą, ale nie goryczy. Nie wiem, czy wkrótce nie rzucę się na ten model, z tym, że raczej bym chciał poszukać figurek, ewentualnie zamówić u kogoś figurki już żywiczne. Nie mówię, że te zostaną wyautowane, ale naprawdę
oczy się śmieją i powiem wam, że zazdroszczę, że kiedyś były tak modele wydawane. Tak jak mówiłem, model sklejalny dla każdego. Authentico. Nie wiem, jaka cena jest w tej chwili tego modelu, nie mam zielonego pojęcia. Aż sobie sprawdzę gdzieś na aukcjach, jak w tej chwili taki model może kosztować aż tak stary. Ja już nie wspomnę o tym z 57 roku, który może kosztować bajońskie pieniądze, albo i 2 funty. Trochę mało. Ale może też kosztować 180 lub więcej funtów, tak? Ewentualnie euro lub dolarów, nie wiem. W każdym razie może to być dość spory wydatek, jak na tego typu model, ale kto ma model w skali 1,28, niech podniesie łapkę. Ja mam. Dzięki wam za uwagę. Ciekaw jestem, co wy sądzicie na temat tego modelu albo podobnych modeli, aż tak starożytnych. Tutaj fajnie by było, że jak będę na spotkaniu IPMS czy też klubu Pancelot, nie wiem, czy nie wezmę tego modelu. Chyba w sierpniu nie ma spotkania, ale we wrześniu jest i powiem wam, że chyba wezmę. Będzie 2, 3 nawet takich starszych modelarzy. Będzie również pan Krzysztof Wagner. Spytam się jej, bo są starożytni, wiecie, to nie, modelarze. Mają po prostu wszystkie techniki w głowie modelarskie w tym palcu. Dla nich żaden model, nawet jak będzie to pokancerowana czapla, to po prostu siada, skleja i wow, robimy, oglądając. Zapytam się, czy ktoś z nich pamięta w ogóle tego typu, no powiem oczywiście o Revelu. Zaprezentuję też, będziecie, no zapewne widzieliście, że teraz jest taka nowy trend na kanale u mnie, na filmach, że pokazuję wam również zdjęcia ramek. No i zaprezentowałem wam też zdjęcia pierwszego pudełka tego modelu. Dla mnie super. Dam wam link również do ScaleMates, żebyście sobie tam przejrzeli inne opakowania. Dobra, posłuchajcie. Kończę na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję. Życzę udanego dnia i do następnego filmu. Oczywiście zapraszam was do sklepu, zapraszam was na media społecznościowe, tu macie wszystkie adresy, ewentualnie w opisie pod filmem, jak i również zapraszam was do 1, 2, 3. Baba Jaga patrzy. Trzymajcie się.